Co dostanę w fast foodach, kiedy poproszę, aby mnie zaskoczyli? Chillując przed TV, obejrzałem odcinek na kanale Eddie Bowley, który zapytał w każdym amerykańskim drive-thru, aby go zaskoczyli. Dodatkowo chciał, aby to, co mu zaproponują, było czymś, czego nie ma w menu, czyli coś na wzór sekretnej pozycji. Ale po tym, co zobaczyłem, co mu proponowali w każdej placówce, zadałem sobie jedno pytanie. Jak by to wyglądało w Polsce? Czy nasi polscy pracownicy fast foodu będą w stanie bardziej kreatywnie wymyśleć całkiem nowe pozycje dla jednego dziwnego klienta, którym będę ja? Szybkie 10 000 polubień odblokuje realizację kolejnego tego typu odcinka, a zaczynamy od Burger Kinga. W ogóle jestem ciekaw, jak ludzie będą na mnie patrzeć, bo to trochę wygląda, jakby kolejny youtuber przyjechał do placówki fast foodowej i robi dziwne zamówienia. Ale tak, dzisiaj to będzie. Czy ktoś czai, o co chodzi, bo jak ja bym był na miejscu tych pracowników, to bym się 2 razy zastanowił. Musiałem to przekminić, o co mu chodzi. Czyli zasady tego wyzwania są następujące. Nie mogę im podpowiadać pomysłu na zamówienie. Ma to być pozycja, której nie ma w menu i wybieramy najlepszą z oferowanych pozycji. Pierwsze. Dzień dobry. Dobry, słucham. Ja bym poprosił, żeby pan mnie zaskoczył. Najlepiej coś, czego nie ma w menu. Dobra, z wołowinem czy z kurczakiem? To jak pan chce, bo to już jakby pozostawiam panu, bo chciałem zrobić taką rywalizację po prostu między fast foodami, żeby zobaczyć, gdzie będzie tak najbardziej spektakularnie. Dobra, spoko, jasne. Dobra. To zapraszam do okienka ostatniego. A dziękuję. Ciekawe, ile wyjdzie? 150. 200 zł zaraz wyjdzie. Osobno będę oceniał kreatywność oraz osobno będę oceniał smak, a potem będę to łączył w wspólną ocenę. Powiedzieć, co tam jest ciekawego, czy niespodzianka? No może być niespodzianka. Ile tam w końcu? 42,90. No ale jaka nazwa? Trochę zmodyfikowany Big King XXL z wołowiną i z halloumi i sos serowe chili, co nie? Nie ma tego w menu, więc to jest... Fajnie, fajnie. super. Napój jeszcze za free. Czyli dostaliśmy coś z halloumi. Nazwa to jest zmodyfikowany halloumi burger. Kurde, profeska. Nieźle to wygląda. Muszę przeprosić twój telefon. Bo nie wiem, czy można prowadzić i jeść. Czy to jest zgodne z prawem? Prawą Marcina. Proszę cię o opinię, jeżeli to oglądasz. Czy można prowadzić i jeździć samochód? Można próbować. Sorry, ja jestem na czczo, ja gadam głupoty. Czy można prowadzić i jeść? Czy to jest zgodne z prawem? No. Jeżeli na przykład trzymam 2 ręce na kierownicy. Kasjer, pan Jakub. Pan Jakub, bardzo kreatywny. Bardzo dziękujemy, bo był bardzo miły, nie? No naprawdę, super. Robimy naszą skalę 1 do 7 czy 1 do 10? 7, może. Od 1 do 7, dobra. Skala jest od 1 do 7, czyli taka porąbana, jak na tym kanale jest. Ej, ciężkie na maksa. Wielka buła, płaciliśmy 43 zł i mamy nabite na paragonie Big King XXL z ekstra bekonem i ekstra halloumi. Halloumi to jest ser. A, czyli to jest taki jakby drwal, Burger Kingowy drwal. Spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie smakować. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dużo mięsa, jest naprawdę fajny sos, ten boczek jest chrupki, dla mnie naprawdę pozycja bardzo fajna. Myślałem, że to będzie coś w stylu właśnie drwala, ale to jest coś innego, ponieważ to mięso z Burger Kinga jest takie na ogniu. Kalorii, nawet nie chcę zgadywać, ile tutaj jest, bo wydaje mi się, że tu jest mnóstwo. Myślisz, że mogłoby to się pojawić w Burger Kingu? Myślę, że śmiało. Bardzo dobry, bardzo treściwy i mega syty. Dostaliśmy jeszcze napój w zestawie, ale to tak bonusowo, więc w sumie nie wiem, czy to zaliczyć do zestawu. Oczywiście, że tak. Kreatywność dla mnie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kusi mnie, żeby dać 7, ale to jest nasz pierwszy fast food i szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, co nas czeka w innych, więc myślę, że 6 na 7, jeżeli chodzi o kreatywność, bym dał. Jestem na czczo, jestem głodny. Wydaje mi się, że ta pierwsza pozycja zawsze jest taka, że nachapany jestem i bym chętnie ją zjadł, więc też dam 6 na 7. Mamy 12 punktów łącznie, więc Burger King na razie jest na topce, bo wybierzemy sobie jeden najlepszy, ukryty zestaw kreatywny. Teraz ludzie będą przyjeżdżali do Burger Kinga i Będą mówili, poproszę halloumi wersję XXL z odcinka i Film Chef. Burger pana Jakuba halloumi. To mi się wydaje, że będzie najlepsza nazwa. Teraz McDonald's. Zobaczymy, jak tutaj wszystko się zachowa. Dzień dobry, proszę. Ja bym poprosił, żeby pani mnie zaskoczyła. Rozumiem. To ma być pozycja w zestawie, czy to ma być sama kanapka? To już jak pani chce. Pani się zwolniła prześcieru. O, patrz, Jakiś napój chciałby pan może? jak tam pani chce? Może być albo nie, to już tam zależy od pani. To ja panu nabiję. To śmiało, dobrze. Pijasz. A czy ma pani jakąś nazwę dla tej pozycji? Każdy się śmieje, jak o to pytamy. Czyli co? Fajny pomysł. No fajny pomysł, ale nazwa to była 57,60, ale to za sprawą tego, że dostaliśmy za 17,70 piernikowe latte, czyli 40 zł za samą kanapkę można liczyć. 4 dychy za samą kanapkę, a tam płaciliśmy 43, czyli nieco tańsza, ale za to jeszcze piernikowe latte. O, ciężki też jest, ciężki. Ekstra mięso, ekstra bekon, jalapeno 6 sztuk, czyli pikantny, ranch green i rucola. Pani tam powiedziała, że według niej to będzie niedobre. Ciekawe czemu. Niedobre. Może ona nie lubi po prostu ostrego i jalapeno i tak dalej. To czemu nam dała? Ej, 3 kotlety. Wygląda fajnie, ci powiem.
ale troszeczkę o kurde, jalapeno na spodnie. Dobre, o kurde, dobre, ostre. Nazwy dla tego burgera tutaj nie mamy, czyli nazwiemy go hahaha burger, albo może inaczej. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz, jakbyś nazwał tą pozycję, kurde, z McDonalda. Ale on wygląda jak taki hahaha burger, patrz. Hahaha burger. Ale duży, ale będę gruby po tym odcinku, no ale trudno. Kurde, nie wiem, czy go zmieszczę. Dobry rzecz. Mam pierwsze spostrzeżenia. Te 3 plastry mięsa troszeczkę jest za dużo, ponieważ żuję i bardziej przebija mi się smak mięsa niż tych wszystkich innych składników. Co do pikantności, to pani powiedziała, że on może być bardzo pikantny, ale dla mnie on nie jest właśnie pikantny, bo to mięso, przez to, że jest go dużo, bardzo odbija tą pikantność. Jak natrafisz na papryczkę i ją rozdrobnisz, to faktycznie przebija się ta pikantność, ale to jest taka pikantność, która po chwili znika. Tak jak pierwszy gryz był zajebisty, tak przy trzecim gryzie czuję, że ilość tego mięsa jest po prostu za duża. Ale naprawdę jest to pozycja na konkretny głód. Ja go jeszcze zjem, bo jestem głodny. I jeszcze kawka. No piernikowe latte, tu ci powiem, że nie pasuje trochę. Za bardzo pojechała tutaj pani z tą kreatywnością. Ogólnie samego burgera oceniłbym 5 na 7, jeżeli chodzi o kreatywność, ale ta kawa kusi mnie, żeby jeszcze odjąć tutaj punkt. No nie smakuje mi to razem. Osobno spoko, ale razem to jednak zestaw średni by był. Więc myślę, że kreatywność dałbym 4 na 7, a smakowo to dam 5 na 7. Czyli mamy 9 punktów. McDonald's na razie Burger Kinga nie przebił. No to wbijamy do KFC, trzeci fast food i zobaczymy, czy do 3 razy sztuka. Czy to będzie najlepsza propozycja. Drive-thru KFC. Zobaczcie na tego ludzika z KFC, nie? Tutaj. On ma rączki i nóżki. No. No KFC, proszę mieć cierpliwości. Dobrze, dziękuję. A czy będę? Ja bym poprosił, żeby pani mnie zaskoczyła. Wiem, że to nietypowo brzmi, ale poprosiłbym coś najlepiej, czego nie ma w menu. Jasne. To będzie mieć wtedy za 38,99. Super! Święta się zbliżają, to jest zajebisty okres, nie? Teraz tak. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. A jaki bym mógł jakiś odcinek adwentowy zrobić? Jak macie pomysł, to piszcie. Super, Proszę, dziękuję. Miłego dnia, do widzenia. Ty ma najcięższe z wszystkiego. Co to kurde jest? Z pół kilo żarcia tu jest, cześć. Pierwszy raz wrapa dostaliśmy, to jest spoko. Ale tu 3 butelki wody we wrapie. Zaskocz mnie. 39 zł bez grosza. Golden wrap, na bazie golden wrapa, placek ziemniaczany w środku jest. No, 2 razy pomidor, sos barbecue, ketchup, 5 pepperoni, rucola, jalapeno, halloumi, onion ringsy w środku. Ale konkret. Gigant, szkoda, że nie wiemy, kto to robił. Ja widziałem panią, ale nie mogłem jej pokazywać, więc dziękujemy pani z KFC. Ja bym to nazwał, wiesz jak? Wrapzilla. One more gryz. Bo tu muszę do wszystkiego dojść. No jak z bajgosem. Powiem ci, że kreatywność polskich fast foodów jest zajebista. Ładują w opór wszystkiego, cześć. Jest ser halloumi, są te onion ringsy, jest kurczak z KFC. Jest naprawdę dużo dodatków. To jest typowy kebab z KFC. Kreatywność dałbym 7 na 7. Dodatek frytek, dodatek serów, dodatek mięsa, dodatek mega duża ilość sosu. I jest to po prostu wszystko na maksa fajnie skomponowane. I jest to najbardziej szalone z tego, co było. Smak bym ocenił 4 na 7. Jest to mega kreatywne, ponieważ jest to mnóstwo tutaj jest opcji, ale troszeczkę jest to na zasadzie nawalania na pałę. Jest to dobre, ale jest to naprawdę przekombinowane, czyli Burger King still na pierwszym miejscu. No to pora zobaczyć, czym zostaniemy zaskoczeni w Max Premium Burgers. Witam, Max, słucham zamówienia. Ja bym chciał, żeby pan mnie zaskoczył czymś i najlepiej czymś, czego nie ma w menu. Dobra, i teraz tak, tylko najważniejsze pytanie, czy to ma być na wołowinie, kurczaku czy wege? To już może wybrać pan. To już wybrać. Tak, ja jestem tutaj otwarty na wszystko. Dobra, i tylko ostatnie pytanie, czy to ma być w zestawie czy pojedynczo? Również odpowiem, że tak jak pan da, tak to będzie. O, ale mi pan dał teraz wyzwanie. Pierwszy raz z takim czymś się spotykam, jeśli miałbym być szczery. Okej. Znowu mamy halloumi. Mamy papryczki jalapeno na ostro znowu, ale fajnie to wygląda, świeży ogórek. Nieźle, jestem ciekaw. I wyszło ile? 50 zł 81 groszy. Jakąś nazwę dla tej pozycji. Najlepszy. Najlepszy, dobra. Najlepszy burger z Max Premium. No i patrz, w końcu dostaliśmy frytki. W końcu ktoś pomyślał, żeby do zestawu dać frytki. Ktoś pomyślał o mnie. I like you, bro. Spoko są. Trochę są cienkie, ale mega dobre. I znowu dostajemy mega ciężką pozycję. I like it. Najlepszy burger. Taka nazwa. Zobaczymy, czy będzie najlepszy. Co jest? Ej, to wygląda zarąbiście.
Zajrąbiście. 3 kotlety mięsne, czyli konkretna ilość mięsa. Mamy ser halloumi, jest ser żółty, mamy papryczki jalapeno, jest sałata, jest pomidor, jest cebula. Chyba widziałem tam jeszcze ogórek świeży, ale go nie mogę zlokalizować. Bo... Jest. A gdzie? Pod spodem, no. Gdzie? Jeszcze, no. Aha. Gdzie ty widzisz ogórek świeży? No. A ogórek! Myślałem pomidor. Nie, ogórek świeży. Szczerze mówiąc nie widzę go, jest bekon. Mamy bekon, ale ogórek nie ma. Ty nie ma. Znowu jest problem, żeby to ugryźć. Ej, jest chyba największy rozstaw szczęki, trzeba mieć do tego. Ścisnąć tego? No mogę, ale to wyleci wszystko. Serio, to jest dobre. To jest chyba najlepszy burger z Max Premium, jaki jadłem. Ten zestaw, według mnie, jest naprawdę bardzo kreatywny, ponieważ są frytki w zestawie, mamy napój, bo jeszcze ci nie pokazałem. Mamy kanapkę, czyli jest pełen zestaw, czyli za to naprawdę już jest duży plus. Duża ilość mięsa, ale w tym przypadku powiem ci, że przez ten ser i przez te dodatki, to mięso tak nie odgrywa takiej pierwszej planowej roli jak w poprzednich propozycjach. Tutaj to mięso, wydaje mi się, że komponuje się fajnie. Mam wrażenie, że ta bułka ogólnie i te kawałki mięsa są troszeczkę mniejsze niż na przykład w Burger Kingu, bo Burger King ma dosyć dużą bułkę i te kotlety też są spore i tam 3 kawałki mięsa już naprawdę robią zapychającą formę. A te plastry mięsa w Max Premium są stosunkowo cienkie. Co w sumie dla standardowych pozycji nie jest dobre, ale w tej pozycji naprawdę to współgra zarąbiście. Klasyfikuje się to bardzo fajnie i za kreatywność dam 7 na 7. Coś, czego nie ma w menu, coś, co jest naprawdę dobre i serio, to jest najlepszy burger z Max Premium, jaki jadłem w życiu. I chciałbyś spróbować i mi pomóc? Nie wiem, czy ten smak określić jako 5 na 7, czy jako 6 na 7. Musisz być tutaj osobą, która rozstrzygnie ten spór. Co uważasz o tym burgerze? Dojebał sera fest. No sera jest mnóstwo tutaj, nie? 6 na 7. 6 na 7? Okej, czyli wychodzi na to, że Max Premium jest na pierwszym miejscu, bo mamy 6 na 7 plus 7 na 7, czyli to nam daje 13 punktów. Pechowe czy szczęśliwe? Zobaczymy do końca odcinka. Ej, dopiero teraz to zauważyłem. Patrz, oznaczyli nam na opakowaniu, że jest custom made, czyli zrobiony samodzielnie, więc to mi się naprawdę bardzo podoba, że oni w ogóle przemyśleli taką opcję, żeby zaznaczać, że ktoś sobie tutaj go zmodyfikował. Teraz pora na Subwaya i tam będę musiał zmierzyć się ze sprzedawcą twarzą w twarz. O, super. Tak, jeszcze nie próbowałem. 54 zł za jedną w sumie dużą, ale poprosiłem, żeby pan przekroił na pół, żebyś ty również mogła zasmakować innowacyjnej kanapki Subwaya. Jak pan to przygotowywał, tym bardziej się dziwnie czułem, bo wiesz, zamawiając w drive'ie, to jednak masz kontakt tylko głosowy, a tutaj jednak na tą osobę patrzysz i pan jeszcze za chwilę. A warzywa jakie? A ja mówię, no jak pan zaproponuje, pan da. No i powiem ci, że mamy naprawdę miks, bo oprócz tego, że mamy tutaj 2 rodzaje mięsa, kurczak i wołowina, jeszcze mamy boczek i mamy mnóstwo różnych warzyw, tak jak oliwki, kukurydza i mamy bułkę, zobacz, wieloziarnistą. 2 sosy, szczerze mówiąc nawet nie zarejestrowałem jakie, tak to wygląda. Mamy kurczaka, mamy boczek, mamy wołowinę, mamy oliwki, mamy pomidor, mamy cebulę. Chyba nie ma sałaty, patrz, pierwszy raz jem Subwaya bez sałaty. Co jest, zajebiście. Nigdy bym nie pomyślał, że sałaty mogę nie wziąć do kanapki. No i mamy ser, taki w plasterkach, więc to nie jest mozzarella. Mega dopompowana kanapka i szczerze mówiąc wygląda to bardzo fajnie. No i zobaczmy, zakusztujmy. To jest zajebiste. Personalizacja jest bardzo fajna, ponieważ mamy tutaj 2 rodzaje mięs. Jeszcze tego nigdzie chyba nie doświadczyliśmy. Zawsze było dużo mięsa, a nie było różnych mięs. I jest to na tle innych pozycji coś nowego. Kreatywność, czyli możliwości, które można wykorzystać w Subwayu, według mnie zostały tutaj wyczerpane na maksa. Niedodanie sałaty również jest takim coś, czego się naprawdę nie spodziewałem i zaskoczyło mnie to. Więc tutaj jakby tą kreatywność dałbym 7 na 7. Jak mam być szczery, smakuje mi to najbardziej z wszystkich opcji, które dotychczas próbowałem. 7 na 7, czyli mamy 14 punktów i to Subway wjeżdża na topkę. Czy to jest możliwe, że Subway wygra ten odcinek? To jest pyszne. 2 fast foody jeszcze przed nami, Popeyes oraz Pizza Hut, więc zobaczymy, czy coś będzie miało podjazd do tego, ale eskaluje to, że te pozycje są coraz lepsze. W moim mieście nie ma drive-thru z Popeyesem, więc musiałem udać się do galerii. Dzień dobry. Ja bym poprosił, żeby pani mnie zaskoczyła i najlepiej czymś, czego nie ma w menu. Nie da rady. Jeszcze niestety nie. W tym miesiącu będzie już ta opcja, ale jeszcze nad nią pracują. Dobra, to dzięki bardzo. No i w takim przypadku Popeyes zostaje zdyskwalifikowany. Nie ma nic. Jak to? No powiedzieli, że nie ma opcji personalizacji jeszcze. Że dopiero od przyszłego miesiąca. Popeyes wypada z gry. Idziemy do następnego, nie? Okej. Tylko co to będzie? Pewnie Pizza Hut. Dobra, jesteśmy pod Pizzą Hut, idziemy zobaczyć, co nas tam czeka i spróbujemy złożyć to zaskakujące zamówienie. Czy zaskoczą nas? Zobaczymy. Ja bym prosił, żeby pani zaskoczyła mnie czymś. No to ja bym wzięła Texasa z dodatkowym boczkiem i z tym sosem
No i super. Dobra, mamy pizzę. Za całość wyszło nam 66,98. To jest całość z opakowaniem. To jest nowy styl ciasta, który teraz wszedł, ale jest to wersja zmodyfikowana. Czyli mamy pizzę Texas. Widzę, że jest sos chyba sriracha mayo. I mamy boczek. Wygląda to mega tłusto. Chyba najbardziej kalorycznie to wygląda z wszystkich opcji, które dotychczas były. Nawet pies się zainteresował. Ej, ale to jest dziwne ciasto. Co jest z tym? To jest najdziwniejsza pizza, jaką w życiu widziałem z Pizzy Hut. Tam jest jeszcze kukurydza. Kukurydza, bo to jest pizza Texas. Ale przewodnictwo kalorii tu jest. Zastanawiam się to. Tu jest ser, ale on tak się nie ciągnie spektakularnie. Ale jest wyczuwalny. Smakowo jest to naprawdę coś innego. Takiego połączenia jeszcze nie próbowałem. Sriracha mayo fajnie podkręca, jest lekko pikantnie, a zarazem mamy dużo takich rzeźnickich dodatków do tej pizzy, czyli właśnie salami, boczek. Wyczuwam też tutaj odrobinę mięsa takiego zwyczajnego i wydaje mi się, że tak, że te kawałki tutaj to jest właśnie to mięso. Podsumujmy sobie kreatywność. Czy jest tutaj potencjał dodanych dodatków wykorzystany na maksa? Wydaje mi się, że nie, bo mamy tylko chyba ten sos oraz boczek dodany. Jeżeli się mylę, no to poprawcie mnie. No wydaje mi się, że kreatywność dałbym tutaj takie 4/7. Widać, że pani nie chciała psuć kompozycji, które są już z góry nałożone. Może obawiała się, że przyjdzie jakiś tajemniczy klient. Czyli taka osoba, która kontroluje, ale przecież możesz dodawać co chcesz. A co do smaku? Dobre, ale na tle tego, co było dzisiaj testowane, no to powiem ci, że maksymalnie mogę dać tutaj 5/7, ale to tak jest już trochę z podciągnięciem, więc damy 4. Damy 4, mi się wydaje, że to będzie adekwatne. Podsumowując, wygrywa w tym odcinku Subway, co jest dla mnie mega zaskoczeniem, ale tak się stało. A jak dotrwałeś do końca, to napisz swoją propozycję skustomizowania jakiegoś produktu w danym fast foodzie. Jestem ciekaw, jak będziesz kreatywny i co weźmiesz. Może z najciekawszych propozycji zrobimy kolejny odcinek. Odtwarzamy customy od widzów, więc piszcie, a może to wykorzystam do kolejnego filmu. Pozdro.